To nie teren wojskowy. To, moi drodzy, cmentarz polski. Aż łezka. Normalnie, gdzie bym nie zajechał w świecie, gdzie nie zobaczę takiego cmentarza polskiego, normalnie łezka wokół. Rogal w czekoladzie, deser czekoladowy, mleczko czekoladowe. Taka dobitka na drugie śniadanie. Przed zrobieniem super ciekawego tematu, na który Was serdecznie zapraszam. Nowy odcinek, nowa łapka, nowy komentarz, nowe podanie odcinka dalej do znajomych. Może na Waszym Instagramie też. Tym puszkom na świecie to ja nie wierzę. Kierownik otwarcie mówi: nie polecam wrzucać do takich puszek. Polecam kupić bochenek chleba i dać komuś, niż wrzucać do tych puszek, bo to lipa. Dzisiaj zdałem sobie sprawę z tego, że Iran jest krajem... Kurde, bo zaraz mnie Pawły przejadą. Że Iran jest krajem, który kocha pielęgnować historię, ale tą negatywną. Tą negatywną. Dlaczego? Konflikt irańsko-iracki. Oczywiście tragiczny w skutkach. Ale już tyle lat minęło i u nich w mieście, w całym kraju dalej są wizerunki ludzi, którzy poświęcili swoje dusze w walce, ale nie tylko w walce. No to po prostu konflikt, który skonsumował, no jaka przenośnia skonsumował ludzi tutejszych. No i oni cały czas przypominają ludziom o tej tragedii. Cały czas. Konflikt z byłą władzą. Monarchia, która przed 79 była tutaj. Tak samo. Ładują co najgorsze na to, co było. Ponieważ boją się tego, że mogą stracić swoją pozycję. Bo to nie jest tak, że aktualne władze, imamowie, którzy tutaj teraz dowodzą w Iranie, oni mają już dożywotnią władzę. Nie. Ta władza może się skończyć, więc propaganda mająca na celu osłabienie drugiej strony cały czas trwa i ma się całkiem dobrze. Ale to nie tylko w Iranie. No i trzecia kwestia związana z naszymi kolegami z oceanu. Złe relacje, historia też zła. Opowiadałem to na wcześniejszym odcinku albo jeszcze na wcześniejszym. I wciąż oni tak jakby żyją tym, co się wydarzyło i tym, co złe. A jeżeli człowiek żyje przeszłością, to nie dostrzega teraźniejszości. No i rzecz jasna, przyszłość bardziej rozwinięta jest przed nim zamknięta. Taka jest życiowa prawda kierownika. Cichutko, spokojnie. Dla chcących chlebek można kupić. Sery, nie sery. Handlarze, obwoźni, bardzo popularni, zwłaszcza, salam alejkum, zwłaszcza w metrze. Naprawdę jest ich tak dużo. Dzisiaj ziomek chciał mi pasek sprzedać, ale mówię: nie, przyjacielu, to ci pasek waży z 300 gram, to ci ja nie będę tego nosił, przyjacielu. Koleżka w tym białym aucie mówi, że mnie podwiezie i wyznał mi miłość. Mówi: I love you, I love you. Where are you from? How are you, how are you? I pogadali. To nie teren wojskowy. To, moi drodzy, cmentarz polski. Zabarykadowany jak nie wiadomo co. Trzeba przyznać, że pamięć o Polakach w Iranie, mówię ogólnie, nie tylko w Teheranie, bo cmentarzy jest kilka w ogóle na terenie Iranu, rząd irański naprawdę przyłożył dużą wagę, powagę do tego, żeby pielęgnować pamięć o nas, o naszych rodakach tutaj w stolicy między innymi.
Czarinka mała, maleńka. A jak nóżka za nóżkę, za tego. No ja wiem. Tutaj jest parafia jeszcze katolicka. Idę dalej, ale powiem wam szczerze, że jest tutaj tak zamotana droga. Tak to jest dziwnie po tego rozlokowane. Ale ja tam wejdę. Jak będzie trzeba, to przeskoczę ten mur. Ruskoj klabiście, czyli nic innego jak rosyjski cmentarz z 1894 roku. My idziemy tutaj w lewo. O matko, tutaj też pozamykane. Co oni poszaleli? 1939 to jest dobry sygnał, bo to wszystko się zaczęło tutaj w 1939. Zamknięte? Ty, ja jestem gorszy niż grypa, bo grypa przynajmniej w pewnym momencie odpuszcza, a ja nigdy. Będę pukać, aż mi ręka spuchnie. Jedziemy z tematem. Holender, kolejne drzwi, kolejne pukanie. Wszystko wiadomo, dlaczego tak dobrze to wszystko się zachowało, ponieważ wszystko jest zamknięte na kłódkę. A cmentarza pilnują ludzie 24 na dobę. Słuchajcie, oni tutaj naprawdę robią świetną robotę i dbają o nasz cmentarz, o naszą pamięć. Nie mają ku temu pewnie jakichś takich, powiedziałbym, przesłanek patriotycznych czy też kulturowych. Po prostu dostają za to pieniążki i tyle. Bo trzeba zaznaczyć, że są muzułmanami i co? I pracują sobie po prostu tutaj. A my teraz jesteśmy na polskim cmentarzu, który został stworzony w czasie II wojny światowej, ale muszę wam nakreślić troszkę zarys historyczny, żebyście mogli zrozumieć, dlaczego nasi rodacy są tutaj. Ale nie tylko tutaj, o tym wspomnę. Mamy 30 lipca 1941 roku, kiedy III Rzesza atakuje Związek Radziecki. Wtedy następuje przełom. Zostaje podpisane porozumienie między ówczesnym generałem Władysławem Sikorskim a ambasadorem Związku Radzieckiego stacjonującym w Londynie, który nazywał się Iwan Majewski. To porozumienie Sikorski-Majewski to nic innego jak zebranie wspólnych sił w walce przeciwko hitlerowcom. Proszę jednak pamiętać, że 17 września 1939 roku Związek Radziecki atakuje Polskę i ma bardzo dużo za uszami. Więc tak na dobrą sprawę tutaj my jako Polacy lokalizacyjnie byliśmy i jesteśmy w takim punkcie, mamy strategiczne w ogóle położenie, to nie podlega wątpliwości. Ale trzeba pamiętać, że Związek Radziecki chciał nas ograbić, ukraść, przywłaszczyć i hitlerowcy tak samo. Więc tutaj nie ma dobrego rozwiązania. Niemniej jednak w 1941, jak wspomniałem wcześniej, podpisujemy pakt ze Związkiem Radzieckim, aby połączyć siły i walczyć przeciwko hitlerowcom. Ktoś zapyta: kierowniku, ale po co ten pakt? Po co to wszystko? Po co podpisywać pakt z agresorem, który nas najechał i chciał nas ograbić i w sumie nas ograbił, który dokonał wielu zniszczeń? Już wam mówię, dzięki temu paktowi Polacy mogli stworzyć siły zbrojne w Związku Radzieckim. Polskie siły zbrojne, które pod dowództwem Władysława Andersa mogły ruszyć i walczyć o kraj, o Polaków. W dodatkowym protokole również Stalin zagwarantował amnestię dla polskich obywateli deportowanych w latach 39-41 przez NKWD w głąb Związku Radzieckiego, czyli więźniów Gułagu, przetrzymywanych w więzieniach śledczych NKWD, jeńców wojennych czy zmuszanych do pracy w kołchozach. A tutaj, moi drodzy, mamy pomnik pamięci wygnańców polskich, którzy w drodze do ojczyzny w Bogu spoczęli na wieki. 1942-1944. A Szłezka? Normalnie
Gdzie bym nie zajechał w świecie, gdzie nie zobaczę takiego cmentarza polskiego, normalnie łezka wokół. Ja mówię, już kolejny odcinek z rzędu o Polakach i tak emocjonalnie mnie to rozwala, że aż ciężko to opisać słowami. Jakoś czuję tak dużą więź, taki ból w sercu i w ogóle, bo jestem takim, powiedziałbym, wielkim fanem historii i kinematografii z tamtego czasu, jak w ogóle też literatury, jak czytam, co się wydarzyło w tamtym czasie, jak ludzie musieli sobie radzić, jaką kreatywnością się wykazywali, bo musieli, to mnie normalnie po prostu aż łamie, aż powala na kolana, naprawdę. Antoni Bukowski, Henryk Giedroyć, Kaniewski, Mieczkowski, Niksa. Zobaczcie, to są wszystko pomniki, groby naszych rodaków. Ale nie tylko naszych rodaków, bo nie tylko Polacy tutaj spoczywają. Spoczywają również inne narodowości, takie jak Czechy, Białorusini, Litwini. Wraz z armią Andersa do Iranu dotarło około 120 000 ludzi, Polaków. 120 000. Jesteście w stanie sobie to wyobrazić? 120 000 to jest spore miasto w Polsce. Może nawet w waszym mieście nie ma takiej liczby mieszkańców. I wyobraźcie sobie, że 40 000 z tej liczby to kobiety i dzieci. Wyobraźcie sobie, jak ogromną, długą drogę musieli przebyć, żeby dostać się tutaj właśnie do Iranu, do Teheranu. Trzeba zaznaczyć, że Teheran jest na tej drodze najbliżej w sumie, ale nasi rodacy dostawali się również do Maszhadu, czyli do miejscowości, w której byliśmy, był drugi odcinek. Nasi rodacy też byli w Isfahan, w mieście nazywanym Miasto Polskich Dzieci, ponieważ było tam najwięcej najmłodszych Polaków. Józef Kurczak, Franciszka Sowa, Mieczysław Junak, Władysław Brzuchacz. Zobaczcie, to wszystko to są nasi ludzie. Pani Zofia Diawanshir, pokój jej duszy. Niektóre nagrobki ciężko przeczytać. Maria Bajdan, urodzona 29 grudnia 27 roku w Moczułach, województwo wileńskie. Zmarła w Teheranie. O ja, 2021 rok, dość niedawno. I trzeba pamiętać, że nasi ludzie pomieszali się siłą rzeczy z Irańczykami, tworząc tutaj sobie od początku nowe życie. I Janina Kaganowska Afhami Mohajer, no czyli tutaj pani Janina poślubiła Irańczyka. Nie ma co się dziwić, ludzie chcieli spokoju, ludzie chcieli normalnego życia, ludzie chcieli domu. Józefin Pawlak, Dawidian. Ludzie chcieli po prostu żyć. Trzeba też zaznaczyć, że społeczność polska w czasie swojego pobytu w Iranie była bardzo aktywna. Wychodziły polskie gazety, powstawały polskie szkoły. W 1945 roku przeprowadzono nawet egzamin dojrzałości, czyli nic innego jak maturę. Powstawały również placówki wychowawcze i opiekuńcze dla osieroconych dzieci. Celebrowano święta państwowe, urządzano zawody sportowe. W 1945 roku ówczesny premier Nowej Zelandii zaprasza Polaków do Nowej Zelandii i duża część Polaków przyjmuje zaproszenie i jedzie do nowego kraju, by układać sobie od początku życie w spokoju, w ciszy, w miłości. Nie każdy jednak wybrał Nową Zelandię. Niektórzy wybrali Indię, niektórzy wybrali Liban, inni trafili do krajów afrykańskich, a jeszcze inni po prostu wrócili do kraju. Mała tablica tutaj na murze. Remont cmentarza wojennego Dulab w Teheranie, 2017 rok.
zamawiający Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, dyrektor Departamentu Patrząc po nagrobku i po fladze tutaj wbitej w ziemię, widzimy, że również spoczywają tutaj Węgrowie. Tutaj Francuzi. Orzeł biały na czerwonym tle w koronie i tutaj mamy oznaczenie Virtuti Militari. Odznaczenie przyznawane za odwagę, za wyjątkową odwagę, za wyjątkowe czyny i męstwo wykazane podczas działań wojennych. Odznaczenie Virtuti Militari może mieć kilka stopni. Może mieć krzyż srebrny, może mieć krzyż brązowy, może mieć krzyż złoty i jeszcze inne, w zależności od stopnia zasług podczas działań wojennych, podczas obrony kraju. Trzeba również pamiętać, że wśród Polaków, którzy zostali tutaj przyjęci w Iranie, byli też Żydzi, których historia jest przewrotna. W sumie Polaków, jak człowiek tak się bardziej skupi. Ale tak, jak piszą w źródłach, no to około 6-7 tysięcy Żydów przybyło również w czasie, kiedy Polacy tutaj również przybyli. Zobaczcie, jak dużo Węgrów. Pani Elżbieta Wasowicz. Mało jest zdjęć niestety na grobach polskich, ale postaram się kilka pokazać. Niestety muszę się zreflektować, ponieważ poszedłem od razu do pani Elżbiety, bo tak wypatrzyłem i tylko u pani Elżbiety było zdjęcie tutaj w tej części polskiej. Niestety zdjęć nie ma. Większość grobów wygląda w ten sposób. Taka tabliczka pamiątkowa, imię, nazwisko, kiedy zmarli, kiedy się urodzili. W niektórych miejscach nie ma daty urodzenia. Kiedy jestem w takich miejscach, uświadamiam sobie, jakie życie jest krótkie i ulotne. Jak czas szybko mija, jak po prostu, wiecie, w mgnieniu oka. Nie obrócisz się i masz już 30 lat. Nie zdążysz zrobić kolejnego obrotu i masz już kolejne 60. Później się okazuje, że twoje dzieci mają dzieci, a ty już jesteś dziadkiem. Dziwne takie przemyślenie mam teraz. Dziwnie się czuję w ogóle, będąc tutaj na tym cmentarzu. Misja katolicka. Co by nie mówić, te misje katolickie w różnych częściach świata naprawdę bardzo pielęgnują tą polskość. Zresztą widząc po odcinkach u mnie na kanale, widzicie, jak często spotykam się z Polakami w różnych częściach świata. Jak często ci Polacy ciężko pracują na to, żeby nie tylko lokalna ludność miała lepiej, ale też na to, żeby zachować pamięć o nas, o Polakach. Tutaj przy wyjściu książeczka informacyjna, co i jak. Możecie tutaj sobie zobaczyć. Jest opisanych tutaj kilka cmentarzy. My jesteśmy na cmentarzu Dulab i tutaj zobaczcie mapę, gdzie Polacy lądowali. Maszhed, Teheran, Bandar, Anzali, Hamadan, Isfahan, Ahwas, Koromashar. Tutaj jest mapka. No, są informacje. Jednak starałem się opowiedzieć najważniejsze informacje związane właśnie z tym miejscem i z naszymi rodakami w kontekście historycznym. Są kolejne cmentarze. Cmentarz brytyjskim, groby polskie na cmentarzu brytyjskim, Golhak, on jest znacząco mniejszy. Ten cmentarz, na którym jesteśmy, jest około 2000 grobów polskich. O, się trochę zaplułem. Tu jest książka informacyjna. Tu chłopaki mi przynieśli, którzy się zajmują cmentarzem, herbatkę i ciasteczka. Tam jest czarina. Nie wiem, czy widzicie. O, tutaj tak schowana. Czarina! Tam schowana. Później podejdę, może wam pokażę. A tutaj jest książka z pamięcią, w sensie z tym, jak ludzie przyjeżdżali. Zobaczcie.
no powiedziałbym połowa już wypełniona. Ale tak sobie wertując, dziękuję za możliwość poznania tak wspaniałej historii miejsca. Polacy, Marek, pozdrawiam Was serdecznie, Marku. To jest 2022, z 2022 roku. My mamy teraz 2023. Wy pewnie oglądacie ten odcinek w 2024 w styczniu. To niestety, jak wiecie, jeszcze kierownik się nie dorobił montażysty i jest no delikatna obsuwa, nie ma co ukrywać. Zobaczcie tutaj. Wojtek, Baczkowski, z Bydgoszczy, Klaudia i Wojtek, z Bydgoszczy i Torunia. Pięknie. Karol i Leszek. Fajnie. Zobaczcie, no Zofia. 2023, pamięć po... Ojej, aż mi się łza kręci w oko, słuchajcie. Jest i Legia, pozdro Warszawa. No jest tego trochę. Opuszczamy cmentarz polski, żegnamy Czarinę, żegnamy panów, tam jest papuga nawet. Może nauczy się w którymś momencie mówić w języku polskim. Polecam tutaj przyjechać, salam alejkum. Polecam tutaj przyjechać i dotknąć realnie i w przenośni polskiej historii. Przyznam szczerze, że my Polacy, ja się zaplułem, podróżuję już ponad 10 lat i w różnych częściach świata, po Azję, Afrykę, naprawdę w różnych dziwnych częściach świata udaje mi się znaleźć polskość i historię o Polakach i różnych Polaków. I ja sobie tak myślę, że my Polacy to po prostu jak się urodzimy, to my się rodzimy w podróżniczym kapeluszu. Nie w czepku szczęścia, tylko w podróżniczym kapeluszu. My mamy duszę podróżników, wędrowców. I jeszcze muszę powiedzieć, że my mamy duszę wojowników. Zobaczcie, knajpka tutaj u chłopaków, przyszedłem zjeść. Nie mieli już cielęciny, zrobili mi kurczaka z kebabem, ryż, pomidorki i tutaj sobie na ławeczce będę jeść. Proszę zobaczyć w takich warunkach. Jedzie jak wariat. Siema dziku, ty. Ja tutaj ujęcia, przebitki robię, a tutaj Paweł mi tutaj wyjeżdża na partyzanta. Pulpetina teherańska, ręka kierownika, która leczy. Witam serdecznie. Witam. Jaka fajna. Jaka ja fajna jestem. Pulpetinka. Pulpetina. Widać, wygłaskana jestem. No, tutaj pod główką pogłaszczę, tak. Pulpetina teherańska. O, się obetrę troszkę. No dobrze, starczy. Pulpetina do nogi. Chodź z kierownikiem, pojedziesz do Polski. Oj, oj, oj. Przyznam szczerze, że Iran... O, prawie mi sandała przyjechał. Że Iran to kraj kontrastów, ponieważ tutaj wiele rzeczy jest zakazanych, a ludzie w dużych miastach mają po prostu w szerokiej D rząd i tak robią swoje. Kobiety niby mają mieć zakryte włosy, jedne mają, drugie nie mają. Ludzie mają zablokowane social media, używają VPN-a, reklamują się poprzez platformy, które mają zakazane, więc paradoks goni paradoks. Pulpetinka, nie bój się, zjedz sobie kapustkę. Nie bój się kierownika, kierownik z tobą. Kierownik takich jak ty lubi
takich jak ty szanuję, takich jak ty głaszczę. Kolejna pulpetina teherańska. Nie boimy się kierownika. A dawaj do mnie. Pogłaskam. A, wybadanie sytuacji. Teherańskie pulpetiny, one są, powiedziałbym, przyjazne, ale z reguły z dużym dystansem do obcych. Prawda? No właśnie. Szanowni Państwo, żeby wrócić do Polski ogarniętym, trzeba się jeszcze ogarnąć u fryzjera i u barbera. Głowę ogolić, żeby było picuś glancuś. Słuchajcie, moi drodzy, Teshakur, Amir, so professional guy, barber. Słuchajcie, tak mnie obskoczył elegancko. Proszę zobaczyć, jak ładnie. Kurczę. Wow, so beautiful, bro. You're amazing. You're amazing. Szanowni Państwo, wizyta u barbera irańskiego zaliczona, ale muszę przyznać, że koleżka nie miał zbyt dużego doświadczenia w goleniu głowy, ponieważ mam kilka ranek na głowie, a to wynika po prostu z tego, że golił pod włos. No tak czy inaczej, cieszę się, że ogarnął, brodę ogarnął 10 na 10, głowę ogarnął, powiedziałbym 7 na 10. Ale człowiek się uczy i zdobywa doświadczenie. A na kim najlepiej zdobywać doświadczenie, jak nie na obcokrajowcu? Oczywiście z przymrużeniem oka ten komentarz. Moi drodzy, pozdrawiam serdecznie, kończymy ten odcinek dzisiaj. Łapeczka, komentarz, podanie odcinka dalej do znajomych będzie dużym zastrzykiem emocjonalno-napędowym. Tak to ujmijmy. Pozdrawiam serdecznie z Teheranu. Kolejny odcinek będzie już prawdopodobnie ostatnim odcinkiem. Dziękuję. Będzie już prawdopodobnie ostatnim odcinkiem z całej podróży z Iranu. Pokuszę się w kolejnym odcinku na podsumowanie, więc serdecznie pozdrawiam. Serdecznie pozdrawiam i co? I do usłyszenia. Trzymajcie się i dbajcie o siebie, bo to bardzo ważne. I pamiętajcie o tym, żeby kupić książkę Ludzie drogi, bo kto nie ma, ten popełnia błąd. Błąd i błąd. Taka literatura jak Ludzie drogi muszą być na półce w Twojej biblioteczce. Bez dwóch zdań. Ja tymczasem idę ogarnięty na fest coś zjeść.